déjà vu przez długi czas nie było badane, chyba z dwóch powodów. Pierwszy to taki, że uważano, że jest ono charakterystycznym symptomem psychopatologii, że w różnych stanach psychopatologicznych pojawia się u osób cierpiących właśnie déjà vu, no i tyle. Drugi powód był powodem bardziej, ja bym powiedziała, racjonalnym, a mianowicie mówiono, jak możemy zbadać coś, co się pojawia nagle, niespodziewanie, nie wiadomo kiedy. Przecież nie będziemy chodzić za ludźmi i mówić, to jak ci się zdarzy déjà vu, to powiedz, że masz déjà vu, to cię zbadam w tym momencie. W związku z tym też formułowano bardzo różne koncepcje wyjaśniające, co to jest. No, pierwsza prosta, to już Państwo wiedzą, jest to przejaw psychopatologii. No, człowiek tak ma, jak ma jakieś inne schorzenie, że może mu się zdarzyć déjà vu, czyli ma poczucie, że jest znowu w sytuacji jakiejś tam, chociaż obiektywnie jest to sytuacja nowa. Inne wyjaśnienia są, można powiedzieć, ciekawsze. Na przykład wyjaśnienie mówiące, że jest to bardzo dobry dowód na reinkarnację, bo nasze wcześniejsze wcielenia, można powiedzieć, przebijają granice czasu-przestrzeni i dlatego mamy zjawisko déjà vu. I na koncepcji to jest taka ładne. Anamneza, prawda? Przypomnienie sobie. No, w pewnym sensie. Inne koncepcje déjà vu mówią, to jest dowód na istnienie jakichś sił wyższych kosmicznych, które za pośrednictwem niektórych osób, takich mediów, można powiedzieć, dają znać o sobie. Albo też jest to dowód na to, że jesteśmy zdolni do prekognicji. No, w związku z tym, że niektórzy twierdzą, że w takim stanie wiedzą, co za chwilę się wydarzy. I to byłoby, można powiedzieć, rozdział zamknięty, gdyby nie to, że zaczęto robić badania populacyjne. Po prostu pytano ludzi bez psychopatologii, czy zdarzyło im się przeżyć déjà vu. Jak Państwo sądzą, jaki odsetek populacji zdrowej twierdzi, że zdarzyło jej się przeżyć déjà vu? 70%? W różnych badaniach Pani jest bardzo blisko, bo między mniej więcej 67 a 75% zazwyczaj. No, gdyby przyjąć, że 2/3 czy nawet 3/4 populacji zdrowej nie jest zdrowa, tylko cierpi na psychopatologię, byłoby to trochę zaskakujące. Oczywiście przy okazji tych badań zbierano także trochę innych danych, na przykład dane klasyczne, demograficzne, typu wiek. I tu ciekawa rzecz, że osoby 60 plus VAT, powiedzmy tak, mniej chętnie twierdziły, że zdarzyło im się przeżyć déjà vu niż osoby młodsze. Jest to tyle ciekawe, że jeżeli żyjemy dłużej, to prawdopodobieństwo, że coś się w naszym życiu wydarzy, jest większe aniżeli mniejsze. No ale tak to jest. Być może ta konotacja psychopatologiczna tutaj odgrywa jakąś rolę i te osoby nie chcą przyznać się do tego, że przeżyły kiedyś déjà vu, no bo to uważają, że mogłoby świadczyć na przykład o tym, że jakieś zmiany otępienne u nich występują, czy coś innego złego się dzieje. Ale także pytano o różne inne tam rzeczy i z tych badań wynikło, że osoby, które deklarowały, że dużo podróżują, to są osoby, u których występuje dużo wyższe prawdopodobieństwo déjà vu. I pomysł, który przyszedł do głowy, okazał się zresztą strzałem w dziesiątkę. Mianowicie pomysł był taki, że może ktoś, kto dużo podróżuje, spotyka się z wieloma różnymi i miejscami, i osobami, to jest osoba, która może mieć trudność z pełnym przetwarzaniem bodźców, które do niej docierają, bo po prostu tych bodźców jest strasznie dużo. I na tej podstawie zaprojektowano procedurę, która rzeczywiście pozwala na wywoływanie déjà vu u licznych osób. Mianowicie procedura polega na tym, że albo podprogowo, albo w peryferycznym polu widzenia prezentuje się jakiś charakterystyczny obiekt. Tym obiektem może być, no przypuśćmy, to akurat nie ma większego znaczenia, co to będzie, na przykład chińska waza. Następnie albo wprowadza się osobę do otoczenia, gdzie
w peryferycznym polu widzenia jest znowu ten sam przedmiot, albo pokazuje się film, w którym w peryferycznym polu widzenia jest ten sam obiekt i okazuje się, że w tych okolicznościach rzeczywiście większość ludzi przeżywa déjà vu. Niektórzy też podsuwają dodatkowe wyjaśnienie mówiące o tym, że może na przykład w sytuacji zmęczenia, bo też sporo osób twierdzi, że przeżyło déjà vu, kiedy było bardzo zmęczona czymś tam, myśleniem, pracą czy czymkolwiek, że być może dochodzić do pewnego rozdźwięku czasowego w rozpoczęciu przetwarzania informacji przez prawą i lewą półkulę. Czyli jedna rozpoczyna od setki sekund wcześniej i wtedy, kiedy druga rozpoczyna, no to ma już takie rozpoczęte, powiedzmy, przetwarzanie, które daje złudne poczucie déjà vu. Także czasami czasami nie warto brać na wiarę tego, że coś jest na pewno patologią, tylko warto szukać może innych okoliczności przyrody, które by wspierały to, że no jednak chyba nie 2/3, 3/4 populacji cierpi na psychopatologii.